Cześć, witajcie. Witajcie w moim ogródku. To jest widok na mój ogródek z drzwi kuchennych, a w kuchni coś się dzieje i za chwileczkę dowiecie się, co takiego dzieje się w kuchni, ale zanim w kuchni, to pójdziemy do ogródka. Pokażę Wam parę rzeczy. Chodźcie. W ostatnim odcinku pokazywałam Wam, jak przygotuję tutaj sobie nowe nasadzenia w grządce po kapuście i po kalafiorze. Minęło parę dni, odcinek oczywiście nagrywam po kilku dniach od ostatniego wydania tego mojego filmu. I na tą chwilę widzę, że wzeszła mi rzodkiewka, to na pewno. Nie jest jej gęsto, ale mam nadzieję, że nie pójdzie za szybko w kwiat i da mi troszkę tych kulek rzodkiewki. I wszedł mi kalafior, a także wzeszło mi parę kalarepek. Także staram się podlewać ją systematycznie, tak żeby te nasioneczka sobie rosły. I teraz dopiero zauważyłam, takie maluśkie, buraczki też wzeszły. Te buraczki nie będą duże, ale też wzeszły, także są ciupki. I to wykorzystałam grządkę w lipcu, słuchajcie. Po mojej prawej stronie są nagietki, które ścinam, kwiatki po przekwitnięciu. Jeszcze sobie nie zachowuję nasion, ale to już niebawem nastąpi, ponieważ te kwiatki, które teraz są, one są mniejsze od tych pierwszych. To myślę, że miałyby chyba też... Bąk mi tu lata. Przykrywam tylko ucho, bąki nie gryzą, pamiętajcie. I przykrywam tylko ucho, bo ten dźwięk po prostu czasami może odstraszyć, a jak się trochę przykryje, to ten dźwięk jest mniejszy i wtedy możecie spokojnie poczekać, aż ten bąk odleci. I wracam do nagietków i teraz będę musiała sobie kilka główek zachować po to, żeby mieć nasiona, ponieważ pięknie kwitnie i są takie dorodne te roślinki. Troszkę słabo wyglądają moje ogórki. Liście klapią strasznie szybko. Ostatnio mamy dosyć dużo wiatrów, ale to są takie gorące wiatry, także może ten wiatr szkodzi tym roślinkom. Postaram się chyba jeszcze raz zrobić taki parawan z jakiegoś materiału, żeby te ogórki ochronić, ale już zebrałam sobie pierwsze ogórki i miałam ich kilogram. I mogę zbierać następne ogórki i sobie robić słoiki lub kolejne na mało solne, ale one teraz będą potrzebowały dużo wody, więc wieczorem na pewno wpadnę i te ogórki podleję. Nie mam ich aż tak dużo, bo mi aż tak dużo nie wzeszło, aczkolwiek dają jakieś owocki. Także jak sobie zrobię kilka słoików, to będę bardzo zadowolona z tego faktu. Tam jeszcze po środku jest, muszę sobie iść to zebrać, ale to przyniosę sobie miseczkę i kilka będzie. Maliny niestety są zarobaczone i raczej w tym roku nie pojem tych malin, ale winogrona za to tutaj z tej strony super rosną. A tutaj z przodu rozrasta się patison i rozrastają się dynie i rośnie cukinia, ale tej cukinii nie zrywam. Tak podobnie jak Adrian wspominał w ostatnim filmie na kanale Dziki w Ogrodzie. Zapraszam Was na ich kanał, bo są świetni. To taką pierwszą cukinię, kabaczek trzymamy na to, żeby zważyć do konkursu i ja też tej nie zcinam. Także mam tutaj moje dynie, cukinie i patisony. Tu się pięknie rozwija chili. Ten rok jest taki troszeczkę dziwny. Porzeczek tyle co na lekarstwo. W zeszłym roku też nie miałam jakoś dużo tych porzeczek. Teraz zauważyłam, że jest mnóstwo tarcznika na gałązkach tej porzeczki. A tu się cieszyłam papryką, bo jest jej sporo, a ona mi tutaj w połowie gnije. Oj, odłożę tego ogórka. A ona mi tutaj w połowie gnije. Zgnita tutaj totalnie jest. I cukinie, już zacznę zbierać, te następne to już zacznę zbierać cukinie. Dynie się pięknie zawiązują. Pokażę Wam dynię. Tutaj jest taki zawiązek dyni. I tutaj, i tutaj. I tu widziałam, że jedna jest niezawiązana. Jeżeli tak się coś robi z dynią, to już jest po ptakach. Się nie zawiązała po prostu. Także mam 4 na razie są. Niech sobie rośnie. A tutaj z kolei mam szczepki mięty od Bartka. Jak go odwiedziliśmy, to miał zakupioną miętę czekoladową i miętę cytrynową. Patrzę tylko, jak kawkę robisz. Takiego to nie widziałam urządzenia jeszcze. Tutaj mleczko. Już? Co już? Kawa zrobiona? Lubię porcję espresso, nie?
on robi. Espresso. Espresso. Sweet, almost chocolate smell. I don't know. Oh, nice. Yeah, very nice. It's not like a dark or rose, strong or whatever. It's very nice one. And this is this instant coffee I told you about. They sell it in England. Bartek ma na balkonie też piękne roślinki, między innymi lawendę, która już pięknie pachnie i przywabia pszczółki. Pogoda jest piękna, ale oprócz lawendy jest i szczypiorek, i mięta. Super mięta tutaj jest czekoladowa. Tutaj moja sadzonka jabłkowej. I funkia, i kolejna mięta. Nie zapominajcie też o tym, że latem można wystawić draceny i juki na balkon. A tutaj czekamy na pomidorki i ogórki. I na bazylię. I jest też papryka. I kolejna doniczka. A tutaj Howard. Dziki w ogrodzie again. Także te dwie szczepki są od Bartka, a tutaj ta jedna szczepka to jest od mojej mamy. Pięknie rośnie, ale trzymam ją tak w zacienionym miejscu. Za chwileczkę tu będzie więcej cienia, bo dom jest z tej strony i słoneczko zaraz będzie z tamtej strony, więc zacieni tutaj, ale pięknie rośnie. Tu na tej grządce mam seler i odkrywałam już tutaj, jak w poprzednim odcinku obrywałam tutaj liście i odsłaniam tą bulwę, żeby się pięknie migówka zawiązywała. Mam nadzieję, że urośnie większa, bo na razie jest taka dosyć malutka. A te liście to są jakieś dyniowate. Jest to dosyć niskie, ale to przyniosłam z kompostem ze sklepu. I ponieważ fasolka mi tu nie wyrosła, to mówię, dobra, niech zostanie, co będzie, to będzie, zje się. Zje się. A tam na końcu, a tam na drugiej grządce, gdzie jest siatka nałożona, to jeszcze nie wzeszły ziemniaki. Pomidory na zewnątrz pięknie rosną. Większość pomidorów to są pomidory koktajlowe, takie średnie i takie malutkie też, ale dają owoce i pięknie dojrzewają. Słoneczko pomaga. A tu po prawej stronie, jak widzicie, jest mnóstwo rzeczy do spalenia, aczkolwiek nie mogliśmy palić, ponieważ było za gorąco, a teraz jest zbyt wietrzyście i niestety musimy z tym poczekać, także hałda leży i czeka, aż ją można spalić, a my możemy robić ogniska, ale tylko w takich specjalnych do tego misach, fire pit. Kwiatki rosną, aczkolwiek kwiatki ja nie zaglądam, kwiatki sobie po prostu żyją własnym życiem, a ja je tylko chodzę i zbieram. Na tym białym sporniku, który tutaj widzicie, ma się wspinać kobea. Pokażę Wam, na jakiej wysokości ona teraz jest. Ta kobea jest, tutaj jest i tutaj się ma wspinać, ale jest taka naprawdę niewielka. Jedyny zatrwian, który mi wszedł, jest tutaj między tymi nóżkami, a kobeę mam 4 sadzonki i ona zamiast iść tutaj niemota, to ona sobie idzie dołem. Tu miałaś iść, miałaś sznurek. Co się stało ze sznurkiem? Halo, sznurek mi tutaj gdzieś obleciał. I lwie paszcze jakieś się udały, także jest dobrze. Czosnek. Można zbierać nasiona czosnku, ale nie trzeba. Można zrobić tak i niech sobie rośnie w ziemi. Też będzie dobrze. Lilie, szałwie, wszystko przekwita, a nowe zakwita. Także jest super. Słoneczniki już nie większość przekwitła, ale są też jakieś słoneczniki innego gatunku, które będą kwitły. I ktoś mój może powiedzieć, słuchajcie, podobno w lipcu miało być mniej roboty, a tu trzeba przyciąć, trzeba wynieść, trzeba spalić, trzeba podlać i trzeba to wszystko zaprawić w słoiki. Także zaprawiam. Zima będzie ciężka, bo lato gorące. Przyniosłam sobie tutaj moje zbiory i dzisiaj raniutko zebrałam kolejną porcję rabarbaru. Dzisiaj
cały ten rabarbar wykorzystam na zrobieniu drzemu, takiego powidła do naleśników, czy gofrów, czy nawet i tosta. I tutaj mam już umyte i pokrojone w takie mniejsze kawałeczki rabarbar i tutaj jest go 1,20 kg. Co mi będzie potrzebne, słuchajcie, do tego drzemu? Będzie mi potrzebny drzem powidło, ponieważ on będzie później zmielony na taką masę drobną. 1,20 kg rabarbaru. Skroiłam sobie 2 pomarańcze, starałam się obrać ją z tej białej błonki, żeby jak najmniej gorzkości było w tej pomarańczy. Tu mam 2 pomarańcze średniej wielkości. Oprócz tego można do tego dodać jabłko lub gruszkę. Nie mam dzisiaj, więc wykorzystuję tylko te 2 składniki. Do tego dodam cukru, wsypię po prostu na tak zwane oko, a później spróbuję, czy nie jest ten rabarbar za kwaśny i czy nie potrzebuje więcej cukru, więc po prostu będę dosmakowywała ten rabarbar cukrem. Żeby nadać jeszcze takiego fajnego smaku, dodam cukier waniliowy, a całość zagęszczę pektyną i kupiłam sobie takie saszetki pektyny, gdzie taka jedna saszetka pektyny jest na kilogram owoców, także będzie troszeczkę może bardziej lejący, ale bo mam 1,20 kg tego rabarbaru, ale myślę, że nie będzie źle i tyle w zupełności wystarcza. A nawet jak będzie lejący po takich gofrach pieczonych w domu, słuchajcie, na pewno będzie wspaniały. Także tu już mi się pomalutku gotuję, sprawdzam tylko, wiatr ustał, także może i będzie jeszcze lepiej. Wrzucę ten rabarbar i wrzucę te pomarańcze i przez jakiś czas pogotuję, mieszając, żeby nie przywarło za bardzo do garnka. Tu pomarańczki. Na początek dodam tak 1/4 kilograma. Cukier waniliowy dam troszeczkę później, a gdy będzie mi za mało tego posmaku wanilii, to tu mam jeszcze taką resztkę olejku waniliowego i to troszeczkę bardziej dodam tego smaku, ale to dodam, jak już mi się to troszkę pogotuje i zmięknie. Wymieszałam tak, żeby cukier dostał się do tej wody i na razie wystarczy. Niech się gotuje. A w tym czasie pójdziemy zbierać moją porzeczkę, której nie mam zbyt dużo, ale porzeczka przyda się też na kolejny dżemik. Nie wiem dlaczego, ale ta porzeczka nie daje takich dużych gron. Są jakieś tylko takie pojedyncze. Może mam ją za gęsto. Jeżeli tak, to powiedzcie proszę, czy nie powinnam jej poobcinać za znacznie mocniej i wyciąć znacznie więcej tych gałązek. Chociaż jeżeli oglądaliście film z ogródka u mojej mamy, no to ta biała porzeczka, którą widziałam i którą byłam zachwycona, to ona jest naprawdę gęsta, także chyba, że ta moja porzeczka jeszcze jest za młoda. Widzę, że górne listki są też zaatakowane niestety przez mszycę. Przyjdę tutaj chyba i poobcinam, żeby się nie męczyła. A więc w tym roku zbiór porzeczki. To nie wiem, czy to jeść, czy lizać. O, jako dobra. Jeżeli podczas gotowania zauważycie, że macie za dużo tego soku, to nie stoi nic na przeszkodzie, żeby trochę przyspieszyć ten proces i ten sok po prostu sobie odsączyć od tego całego naszego rabarbaru z pomarańczą. To już on ulega zagęszczeniu, ale nie aż tak, jakbym chciała. W związku z tym ten sok ja sobie wykorzystam do kompotu. I teraz zobaczcie, już taka gęsta papka się robi. Papka. Jeszcze będę trochę chwilę gotowała, żeby odparować już ten nadmiar. Pozbyć się jak najwięcej tej piany, która się tutaj tworzy. Ale to jest dobry moment na to, żeby dodać cukru waniliowego. I dodamy pod koniec gotowania jeszcze pektyny.
Dodałam już tutaj, jak widzieliście, pektynę. Mieszałam, ponieważ robiły mi się tutaj grudki tej pektyny i chciałam, żeby ona się jak najlepiej się wyszorowała. Jeszcze mi tu jakaś mucha wleciała. Leję sobie tą gorącą masę tego mojego rabarbaru i postaramy się zmielić tą masę na taką gładszą konsystencję. O, jaka piękna masa. O, taka masa. Jak to ostygnie, zgęstnieje, to będzie super masa na przekładanie naleśników. I dlatego zamykam to w słoiki. Słoiki po umyciu ja wkładam na jakieś 2 minutki do mikrofalówki na najwyższą moc. Słuchajcie, i tak wyprażam swoje słoiki. Mam tutaj przygotowane wyparzone słoiki. Wlewam tą gorącą masę. Kilo 20 mamy 4 takie, słuchajcie, słoiczki takiej masy rabarbarowej. Ja mam oczywiście ślinotok, jak zawsze. Wczoraj marzyła mi się gofrownica, bo takiej nie posiadam. W związku z tym napisałam do mojej siostry, jaką ona ma gofrownicę, bo ona ma taką fancy szmansy. Jak zobaczyłam cenę, to stwierdziłam, nie, to ja dziękuję, to innym razem. Co ja robię, ludzie? Wiecie, taki wielki słoik znalazłam. Także sobie przełożę tą masę na szybkie zużycie do tego ogromnego słoika. Takie ciupeńkie słoiki po jakichś drzemikach, jakichś próbkach zbieram. I potem jak jedziemy z Howardem zwiedzać jakieś miejscówki i ja robię lunch, to czasami taki drzemik do kupnej bułki jest wspaniałe sobie przesmarować. Także takie piknikowe słoiczki robię z takich właśnie resztek. Także można powiedzieć, że zabieram resztki na piknik. Spróbujcie, bo warto. Naprawdę warto. Pokazywałam Wam na zewnątrz, że można gotować także przy pomocy takiej turystycznej kuchenki, którą też wykorzystujemy na nasze wyjazdy, ponieważ miałam jakąś robótkę w ogródku. Ale ponieważ mam urządzenie tutaj takie, to teraz najprostsza metoda zrobienia kolejnego drzemu i to będzie drzem z owoców, które zbierałam, można powiedzieć, na polu. W Anglii jest mnóstwo jeżyn teraz, dojrzewa i mam taką miejscówkę, gdzie jest mały ruch samochodowy, w sumie praktycznie wcale nie ma ruchu samochodowego. Rośnie ta jeżyna przy rowie, więc jest taka dobrze nawilżona i jest duża. I przyniosłam sobie kilka dni temu próbkę. Sprawdziłam, czy nie ma w niej robaków. Najprostsza metoda na sprawdzenie, czy są robaki, te takie białe maggotsy, to się nazywa po angielsku. Dajecie pół szklanki wody, jakieś 2-3 łyżki cukru i zalewacie niewielką ilość takiej próbki właśnie tym roztworem cukru do 20 minut minimum. Jak będzie troszkę więcej, to nawet lepiej. Te robaki ze względu na zagęstnienie wody nie mają czym oddychać i one wychodzą z tych owoców, szukając sobie powietrza. Także tak możecie sprawdzić, czy nie ma w owocach robali. I w moich jeżynach nie było, dlatego ostatnio jak byłam, to też sobie zerwałam taką miseczkę tutaj jeżyn. Zebrałam 300 gram jeżyn i teraz wykorzystam do tego Thermomix. Dlatego też nie umyłam tego mojego naczynia po rabarbarze, bo jak tej pektyny trochę tam będzie z tym właśnie z tymi jeżynami, to nie szkodzi. Patrzę tylko, że jeszcze jakieś łupinki są. I do tych jeżyn dorzuciłam całe 100 gram porzeczki czarnej, którą zebrałam w tym roku. Cały mój zbiór porzeczki to jest 100 gram. Napiszcie proszę w komentarzu, co zrobić, żeby porzeczka dawała mi większe plony. I teraz tylko ustawię sobie program w Thermomixie na gotowanie drzemów. I nie będę musiała do tego drzemu zaglądać. I w tym czasie, jak mój Thermomix będzie mi tutaj gotował drzem,
pomalutku, to ja mogę iść sobie do mojego domku ogrodowego, poszukać słoików, umyć je, wyparzyć i za pół godziny to będzie gotowe. I to jest drzem z zbieranych leśnych, nie, może na rowie zbieranych jeżyn, nie z ogródka, ale wykorzystujcie to, co macie. I te 2-3 słoiczki jak wyjdą na zimę, jak znalazł. Można robić soki, ale nie mam czasu iść ich zbierać, chociaż jeżyny dosyć długo będą rosły, bo one nie dojrzewają wszystkie naraz, tylko dojrzewają jak pomidorki stopniowo i można sobie każdego dnia wyskoczyć na spacer i nawet po 300 gram przynieść i zrobić. Polecam serdecznie. Kiedyś się zbierało jagody, których nienawidziłam zbierać, bo to takie pojedyncze kuleczki, a te jeżyny zbiera się znacznie szybciej. A z takich rzeczy zbieranych jeszcze to mój partner Howard pojechał odwiedzić swoją mamę. Jego mama, okazało się, ma ogródek, a w tym ogródku, nie zgadniecie, ale rosły mirabelki. Dlatego teraz pójdę sobie znowu na ogródek i ugotuję sobie kompot z mirabelek. Najprostszy sposób na zatrzymanie lata, czyli mirabelek, które możemy zbierać za darmo. Mirabelki wsypujemy do tej wysokości mniej więcej. Jak je trochę uklepię, to tak będzie takie 3/4, może troszkę ponad 3/4. I najprościej jest do słoika wsypać 7 łyżek cukru. 3, 4, 5, 6, 7. Mamy wszędzie nasypane po 7. Cukier waniliowy jest naprawdę świetnym komponentem do takich przetworów. Tu mam jakiś starszy cukier waniliowy i dam po takiej czubatej łyżeczce. O, i resztę. I następnie do tej wysokości zalewamy wodą. Ja tu jeszcze mam mój odcedzony rabarbar, więc wykorzystam ten sok z rabarbaru, a resztę uzupełnię przygotowaną wodą. I teraz dolewam wody, tak żeby nie było zbyt wysoko, jakiś centymetr od rantu staram się zostawić. Ok. Zakręcam słoiki. I teraz idę to zagotować. 15 minut od zagotowania się wody na małym ogniu. Pasteryzujemy te słoiki, odstawiamy i mamy zamknięte lato w słoikach. Kompot z mirabelek, które możecie mieć za darmo. Tylko trzeba iść na spacer. Zanim pójdę zagotować te moje właśnie słoiczki z mirabelkami, to przyniosłam z kuchni ten mój przecier mus z rabarbaru. Zobaczcie, jaki ma piękny kolorek. On jeszcze jest ciepły, także jest dosyć rzadki, ale jak ostygnie, to on zgęstnieje pod wpływem tej właśnie pektyny. A z tych moich 300 gram jeżyny powstał bardzo gęsty drzem, który też ma taki piękny kolorek. Biedronka po mnie chodzi. Oj, dzień dobry. Ojejku, ale ty musisz tak tu chodzić, ty sobie idź na jakieś tam moje roślinki z mszycą. Bo widziałam tam gdzieś mszycę. Ja widziałam mszycę na porzeczce. Mszycę widziałam. To co, kochani? Chyba tyle. Jeżeli podobał Wam się taki odcinek, to zapraszam na kolejny już za tydzień. Pa, pa!